synu! Już. Danka, ja muszę sprawdzić, czy raporty się zgadzają. Mam na to 15 minut. Dziewczyno, jest 10:07. Ciebie tutaj nawet nie powinno być. Ja wiem, rozumiem, ale mam masę zaległości do zrobienia, więc... Skończyłaś? No dobrze. Tylko mi później nie jęcz, że podłoga jest brudna. To może kawy świeżej zaparzę? Dziewczyno, słychać was na korytarzu. Wszystko w porządku? Następna, co w domu się nudzi. Laski, błagam was. Mam masę spraw do ogarnięcia. Idźcie sobie, proszę, pogadajcie socjala. A praca to nie zając. No. A czasami nawet ty, Agata, powinnaś odpocząć, wiesz? W sumie to mam propozycję nie do odrzucenia. Może wpadnę do ciebie wieczorem, posiedzę z dzieciakami, a ty sobie gdzieś wyjdziesz, co? O. Tak? Niby gdzie? Ale dziewczyno, ty to powinnaś trochę zwolnić. Zadbać o siebie. No, odpocząć, to przecież młoda jesteś. No nie tylko praca, dom, praca, dom. Dobra, mam pomysł. Przyjdźcie dzisiaj do mnie wieczorem. Zrobimy popcorn, odpalimy film, będzie fajnie. Strzelanina na peryferiach? Niech zgadnę, kto pojedzie. Danka? A, No to ja jednak podłogę tutaj umyję. Działaj, królowo. cześć. Hej, Co mamy? ktoś ostrzelał tamtą furę. Kierowcy nie ma, ani pasażerów. Są natomiast ślady krwi. A są jacyś świadkowie? No bezpośrednich brak, ale na 112 zadzwonił biegacz. Tak samej strzelaniny nie widział. Zidentyfikowaliście już właściciela pojazdu po blachach? Ja to zaraz zrobię. Może to jakieś porachunki? Albo zwykły napad. Dobra, sprawdźmy, czy są ślady krwi poza autem i ewentualnie dokąd one prowadzą. Dobra. Możliwości były dwie. Albo ranny lub ranni w strzelaninie uciekli z miejsca zdarzenia, albo zostali zabrani przez sprawców. Ślady krwi, które znalazłyśmy nieopodal ostrzelanego samochodu, wskazywały jednak na pierwszą wersję wydarzeń. Policja! Ktoś tu jest? Pomocy! Sierżant Adrianna Majcher, komisarz Agata Rychlik, komisariat na Gorczaku. Strzelali do mnie. Zaraz weźmiemy pomoc. Potrzebuje pan do szpitala? Nie mogę. Zabierzcie mnie do aresztu. Ale przecież jest pan ranny. To nic takiego. Zabierzcie mnie stąd. Pan widział, kto do pana strzelał? Po prostu mnie stąd zabierzcie, bo mnie zabiją. Juliusz Czabański, niekarany biznesmen, żonaty. Więc kto do pana strzelał? Nie wiem.
Ale to była kara, bo za dużo widziałem. A co pan takiego widział? Kurwa, mnie tam w ogóle nie powinno być. I co ja mam teraz zrobić? Że to jest koniec. Czyli chce pan powiedzieć, że ktoś próbował pana zabić, tak? A ma pan jakieś problemy? Komuś pan się naraził? Dzisiaj w nocy widziałem śmierć dziewczyny. Był pan świadkiem zabójstwa? A jak on mnie namierzył? Skąd on wiedział, kurwa, kim ja jestem? Moment. Od początku. Co pan widział i gdzie? Dzisiaj w nocy byłem w klubie dla swingersów. Tam wpuszczają tylko sprawdzonych gości. Wszyscy są w maskach, wiadomo dlaczego. I tam doszło do tego zabójstwa, tak? Facet w masce diabła pieprzył się z dziewczyną w masce kota i podduszał ją. I pan to wszystko widział, tak? Ona w pewnym momencie zaczęła się szarpać, wyrywać, krzyczeć, ale on nie przestawał i po jakimś czasie ona przestała się ruszać. Facet wyszedł, a ja podbiegłem do niej. Żyła jeszcze? Sprawdziłem jej puls, ale nic nie wyczułem. Co było dalej? Diabeł wrócił, ja zacząłem uciekać, byłem szybszy i zwiałem. Czyli uciekł pan stamtąd, tak? No tak, ja byłem w samych spodniach, złapałem za jakąś kurtkę i po prostu wybiegłem. A w kurtce był ten portfel. Dokąd pan uciekł? Na ogródki działkowe. Mam tam altankę i ciuchy robocze. Posiedziałem tam kilka godzin, żeby ochłonąć i zastanowić się, co dalej. A jak doszło do tej strzelaniny? Dorwali mnie w drodze do domu z działki. Ja mieszkam na peryferiach, tam prowadzi taka leśna droga. Śledzili mnie. Człowiek w masce diabła? Nie wiem, nie widziałem. Facetów było dwóch, byli w kaskach i jeździli na motorach. Może właściciel tego portfela wie coś więcej. Dobrze, sprawdzimy to. A pan zostanie zatrzymany. Na razie na 24 godziny. Bardzo dobrze. Tutaj mnie nie dorwą. Za moment wrócę. Sprawdź go. Może był notowany. Waldemar Brzeski. Dziwny typ, nie? Dziewczyna została zamordowana w nocy, on mówi ci dopiero o tym, kiedy został napadnięty. Wiesz, gdyby nie namierzyli go zabójcy, to by wrócił do domu i wydawał, że nic się nie stało. No tak. Powinien przynajmniej zadzwonić na policję anonimowo. Ona mogła jeszcze żyć. Wiesz co, nie zdziwiłabym się, gdyby przed tą orgietką coś brał. A potem bał się, że ktoś się zorientuje, w jakim był stanie. Majcher, robotę masz. Bójka na osiedlu, migiem. Ale ja mam co robić, Sławek. No to zrobisz 2 razy tyle.
Dzień dobry. Dla jednych dobry, dla innych nie. Mój mąż zaginął. Nie ma go od wczoraj. Poszedł na kolację służbową i... Nie odbiera telefonów, nie odpisuje na SMS-y. Zapadła cisza. Skąd pan wie? Historia stara jak świat. Kończy się z reguły pozwem rozwodowym. Nie. Juliusz mnie nie zdradza. Coś mu się musiało stać. Napadli go. No, zaraz napadli. Wypełni to pani tu nazwisko. Czabański. Juliusz Czabański, tak jak wspominałam, jestem jego żoną. Czabański. Mamy takiego na dołku. Co? Nie, to niemożliwe. A ja myślałem, że się pani ucieszy, że tak szybko się znalazł. No jest na komisariacie. W areszcie. Pojęcia nie mam. No, ale musimy coś wymyślić, tak? Ja? Nie, to wszystko twoja wina. I co? Już masz dosyć, stary durniu? Prędzej zdechnę niż się poddam. Sierżant Adriana Majcher, komisariat na Gorczaku! Co tu się dzieje? Ja szanownej pani nie wzywałem. Ja też wsparcia nie potrzebuję. O co poszło? A nic. Gramy w szachy. Bardzo ciekawe. Rozumiem, że pan sobie to zrobił, jak pan się po pionek schylał, tak? A pan sobie tego siniaka nabił, jak na krzesło nie mógł pan usiąść? Dziewczyno, tramwaju się czeka. Albo mi panowie powiedzą, o co tutaj poszło. Albo jedziecie ze mną na dołek na 48 godzin. A co to my, jacyś gangsterzy jesteśmy? Jak będzie? Oszust. Ty palancie jeden, ty dziadu kalwaryjski, ty... Spokój, panowie, spokój! Niech ich pani rozdzieli, bo się pozabijają. W tej dzielnicy bójki i awantury to chleb powszedni. A mężczyźni, cóż, chyba nigdy nie dorastają. Wiek i mądrość w przypadku tych rozgrywek szachowych nie miały żadnego znaczenia. Liczyło się tylko to, kto wygra. A tutaj walka skończyła się mordobiciem. Zakłócanie spokoju, wyzwiska w miejscu publicznym i to wszystko przez szachy. Oszust. Kanalia. Najbliższe 48 godzin spędzą panowie gdzie? Na dołku. Ale musisz przyznać szczerze. Ten mecz ja wygrałem, więc ona jest moja. Chwila. Kto ona? Wilka. Wspaniała, wyjątkowa kobieta. Miesiąc temu rzuciła takiego jednego Franciszka. No i wakat się zrobił, rozumie pani. W naszym wieku nie ma czasu na jakieś podchody, kombinacje. A ten gamoń nie może pogodzić się z faktem, że przegrał, bo ja jestem w szachy lepszy. Ale oszukiwałeś. Musimy zagrać jeszcze raz. A w życiu mowy nie ma. Chwileczkę. Czyli panowie grali w te szachy o panią Lilkę? Czy to jest jakieś średniowiecze? Słucham? Że co? No chyba pani Lilka powinna sama wybrać partnera, nie? Trafią do aresztu? Wytoczy im pani sprawę? Ile lat dostaną? Czy ja mogę z panią na osobności porozmawiać? O co chodzi, pani dzielnicowa? O panią. Boże drogi, pani mnie aresztuje. Domyśliła się pani prawdy, tak? Że co? No, że ja sobie emerytury szukam. Bo widzi pani, wyliczyli mi, ile dostanę, jak już przyjdę na emeryturę. I okazuje się, że śmierć głodowa czeka mnie jak nic. Ale chwileczkę, bo ja nic nie rozumiem. A ci dwaj to mają po kilka tysięcy emerytury, więc jak wyjdę za któregoś za mąż, a on już kiedyś odejdzie na wieczny spoczynek, to ja będę mogła wystąpić o emeryturę po mężu jako wdowa. Czyli pani jednocześnie i wesele, i pogrzeb planuje, tak? Wiem, że to może trochę mało romantyczne, ale no cóż w tym złego. Wilk będzie syty i owca cała. A ci panowie znają pani prawdziwe intencje? A muszą wiedzieć? Nie lepiej powiedzieć prawdę. Kłamstwo ma krótkie nogi.
Zresztą żaden mi się jeszcze nie oświadczył, więc Lilka, wyjdź za mnie. Ja mam 4300 emerytury i na rękę. Lepiej za mnie wyjdź. Mam 4400 i oszczędności w euro. o matko, ale jak to? Wyjdź za mnie, wyjdź za mnie. Ze mną będziesz miała jak w niebie. Ja mam jeszcze obligacje i 20 gram złota inwestycyjnego. Ojejku, to ja będę to musiała jeszcze przemyśleć. Mogłaby pani te propozycje gdzie indziej rozważać, bo coś mi się wydaje, że tu za chwilę będzie kolejna bójka. Ja jestem lepszy, no. O! Dla mnie? Otóż nigdy w życiu, absolutnie zwłaszcza. Majher, zbieraj się, jedziemy do klubu dla swingersów. Nie wiedziałem, dziewczyny, że lubicie takie. Co proszę? O. Podpis tu rychlik. Odebrałam. Ale co? Odebrałam? Są dla ciebie. Dla mnie? Jakby co to jestem? Taki żart? Ja nie wiem. Kto je tu przyniósł? Kurier. Nie patrz tak na mnie, ja tylko tu siedzę. Kurde, jakie piękne. To twoja sprawka? Co? Ja myślę, że pani komisarz ma cichego wielbiciela. To. Jedziemy? Odstawcie to proszę do mnie na biurko. Wrócimy jeszcze do sprawy. Sierżant Majcher, komisariat na Korczaku. Jest tu ktoś? Wygląda, jakby ktoś tu przed chwilą był. Sprawdzę tam. Stój, policja! Stój! Stój! Zatrzymaj się, stój! Nie daj! Odrzuć broń! Odrzuć broń! I co? Poprawić w drugą nogę? O to ci kurwa chodzi. Wszystko w porządku? U mnie tak. Z nim gorzej. Wal się. Co z tym drugim? Jest już skuty w radiowozie. Jakub Miraś, właściciel klubu, karany za kradzieże samochodów. Recydywista. Swoje już odsiedziałem, jestem wolnym i uczciwym człowiekiem. Pogotowie jest mi potrzebna, a nie ta prowizorka. Na pogotowie trochę poczekamy. Był wypadek przy Puławskiej, także od razu nie przyjadą. No, więc mamy czas, to sobie pogadamy. Nie ma o czym, kurwa. Co dokładnie wydarzyło się dzisiaj w nocy? A nic się nie wydarzyło. Ludzie przyjechali się podymać i tyle, zero sensacji. Tam? A ja słyszałam coś zupełnie innego. Podobno została zamordowana dziewczyna dzisiaj w nocy. A ty jako właściciel klubu bekniesz za współudział. Ja nic nie zrobiłem, nie wrobicie mnie w to. Czyli jednak wiesz, o co chodzi? Pani Miraś, mamy naocznego świadka. Więc przestań mi tu strugać debila, bo i tak za to bekniesz. Kobieta, ja nie miałam wyjścia, ja musiałam pomóc usunąć tego trupa. Tak? Kto cię zmusił? Zabójca? Ja nie wiem, kto załatwił te lale i dlaczego, nie? Nie widziałam jego ryja, bo był w masce tego, diabła. Chcesz powiedzieć, że nie znasz swoich klientów i nie wiesz, kogo wpuszczasz? Macie monitoring, my to sprawdzimy.
Ale ja naprawdę nie wiem, jak on się nazywa. Zagroził mi, że zabije mi rodzinę, jak puszczę parę z gęby. Pomogłeś mu się pozbyć ciała ofiary? Zawinął ją... Zawinęliśmy ją w prześcieradło, on ją zabrał, ale nie wiem gdzie. Kim jest Waldemar Brzeski? Ja już powiedziałam, że oni mu się nie przedstawiają i przyjeżdżają, bzykają, płacą i znikają. Kurwa, jak ktoś się dowie, że u mnie była psiarnia, to będę miał przejebane. Dobra, trafisz na dołek, będziesz bezpieczny. Dopadną mnie tutaj albo w pierdlu. Dla nich to bez różnicy. No, czyli jednak wiesz, kto ci grozi. Ja więc już nic nie powiem. Terfik, co tam? Dobra, będę za pół godziny w filmie. Pakuj się do środka. Jedziemy. Mam żwawiej. Co masz? Telefon Czabańskiego. Ktoś już dzwonił na niego 2 razy. Kto? Numer zastrzeżony. Może to nic nie znaczy, ale wolałem ci powiedzieć. Czyli dzwonił ktoś, kto nie wie, że Czabański u nas siedzi? Może jeszcze zadzwoni. Dobrze. To wyciągnijmy Czabańskiego z dołka. Niech przy nas odbierze, zobaczymy, kto go poszukuje. Przygotuję sprzęt. Dobra. Daj 1. No za co miałam kupić te kwiaty? Wypłata za tydzień, a ja goła i wesoła. No, ze 100 to musiał kosztować, nie? No to komuś musiało zależeć, żeby taki hajs na kwiaty wydać. Agata aż za nie mówiła z wrażenia. Powiedz prawdę. To ty wysłałaś Agacie te kwiaty? Chciałaś, żeby poczuła się lepiej? Oszalałaś. No to kto? Potoczny? Pracują już długo ze sobą. No co ty, Potoczny? Nie. Bercyn. A on mi wygląda na takiego, co po zbóju potrafi się zakochać. Bercyn? No. Nie, no Bercyn nie, on wiesz, lubi takie bardziej imprezowe dziewczyny. No to kto? Sławek. Ja myślę w ogóle, że to nikt od nas. W sumie to nie ma znaczenia. Ważne, żeby nie okazał się skończonym draniem. No. Jakoś nie dzwoni. Poczekamy jeszcze. Przeciągasz, ile się da. Jasne. Halo? Słuchaj, frajerze, mamy twoją żonę. Jeśli ma przeżyć, oddaj nam to, co zajebałeś. Zostawcie ją, ona nie ma z tym nic wspólnego. Ma, bo nas okradłeś, chuju. Wszystko wam oddam, przysięgam. Odezwę się i powiem, co masz dalej robić. A co z Judytą? Daj mi ją do telefonu, chcę z nią porozmawiać. Halo? Halo, nie rozłączaj się, gnoju jeden! Namierzyłeś go? Sygnał był zagłuszony. Szlak by to. Co im pan ukradł do cholery? W tej kurtce oprócz portfela była też paczka. Na oko jakieś kilo. Jaka paczka do cholery? No, z narkotykami. Chcę pan powiedzieć, że zabrał pan kilogram narkotyków? I co pan chciał z tym zrobić? Kurwa, ja nie wiem, co mnie odbiło. Dlaczego ja akurat trafiłem na tę kurtkę? Gdzie to teraz jest? Na działce, mówiłem pani. Pojechałem się przebrać,
Znalazłem portfel i tę paczkę. Zastanawiałem się, co ja mam z tym zrobić i w końcu pomyślałem, że pojadę na policję. Ale jakoś pan do nas nie dojechał. No bo mnie dorwali po drodze, ostrzelali mnie, zabić mnie chcieli, a teraz jeszcze mi żonę porwali. I po co pan tak kłamał? Przecież pan mówił, że do domu jechał. Już sam nie wiem. Ale ja nic nie zrobiłem. Serio? Nic? Był pan świadkiem zabójstwa. Ukradł kilogram narkotyków i to jest nic? Pomóżcie mi. Pomóżcie jej. Judyta jest niewinna. Nagrania z monitoringu z tego klubu zostały skasowane. Dobra, i tak większość tych kamer to atrapy. Usuwają nagrania, kiedy swingersi przyjeżdżają na imprezę. Pełna dyskrecja, nie? A macie tożsamość tej martwej dziewczyny? Macie ciało? Nie, do tej pory nikt jeszcze nie zgłosił jej zaginięcia. No ale jakichś podejrzanych macie. Ta, 2. Mówią o zabójstwie, ale szczerze mówiąc mętnie i bez szczegółów. Boją się. Faceta w masce diabła. Może to odprowaczy? Stul pysk, suko. Widzisz, Czabański, co narobiłeś? Popatrz sobie jeszcze przez chwilę. Jutro przywieziesz mi pod klub towar. Jeśli przyjdziecie z psami, odstrzelę ciebie i ją. Julek, proszę cię, błagam cię, nie zostawiaj jej tutaj, zrób co każą, proszę cię, Julek. Pamiętaj, jutro bez psiarni. Dobra. Zgraj to i prześlij komisarz Replik. Robi się. Miałyśmy z Agatą czas, by opracować przebieg akcji i przekazania tych narkotyków. Najważniejsze było bezpieczeństwo Czabańskiego i jego uprowadzonej żony. Chodziło nie tylko o uwolnienie kobiety. To była też okazja, by dotrzeć do kolejnych osób powiązanych ze sprawą zabójstwa nieznanej dziewczyny. Zrozumiałeś? To powtórz. Wysiadam, podchodzę, odkładam torbę przy wejściu do klubu, wycofuję się. Jeden fałszywy ruch. A będziesz poszukiwany listem gończym. Nigdzie wam nie ucieknę, nie ma mowy. Widzimy każdy twój ruch. Wciąż jesteś podejrzany o współudział w morderstwie tej dziewczyny. Nie chcemy kolejnej śmierci na Korczaku. Rozumiesz? Wiem, co mam robić. Tu chodzi o moją żonę. W dupie mam ten zasrany Korczak. Widzisz coś? Nie, nikogo. Powinni szybko zabrać tę paczkę, mimo że leżeć na progu. Czekaj. Idzie ktoś. Jakiś dzieciak. Dzieciaka wysłali? Co robimy? Zwijamy go? Nie. To nam nic nie da, ale zdemaskuje. Dobra, idę za nim. Poczekaj na mnie. Chłopak odłożył towar.
Nie odjechał. Zostań, obserwuj, nic nie rób. Ktoś tu idzie. Poczekaj na mnie. Agata? Jest. Stój, policja! O kurwa! Wezwij pogotowie, Majcher. Napastnikiem okazał się Waldemar Brzeski, któremu dowód osobisty ukradł Juliusz Czabański. Został ciężko ranny i trafił do szpitala. Tymczasem nasi specjaliści wciąż przeglądali monitoring z klubu, bo nadal nie udało nam się ustalić tożsamości zamordowanej dziewczyny. A, Rychlik nie ma? A masz coś dla nas? A coś mam. To dobrze, bo utknęłyśmy w martwym punkcie. To tylko fragment, za to mocny. Jeden z nich siedzi u nas na dołku i nie chce współpracować, a drugi leży na ojamie. No ale to nie wszystko, co dla was mam. Zobacz jeszcze nagranie numer 2. To Brzeski. Co on był w masce diabła? Cholera jasna, to on zabił. No, spoko. To nie ma za co. No i co? Dalej będziesz utrzymywał, że nic nie wiesz? Pomogłeś pozbyć się ciała. Więc doskonale zdajesz sobie sprawę, gdzie ono teraz jest. Ja... Ty? A wiesz, że za utrudnianie śledztwa jest paragraf? Za wprowadzanie policji w błąd kolejny, a za współudział w zbrodni trafisz do pierdla. Nie rozumiecie? Ja nie miałem innego wyjścia, kurwa. Każdy chce żyć. Zrobiłybyście to samo. Gdzie jest ciało tej dziewczyny? On mi tego nie daruje. On? Czyli kto? Waldemar Brzeski? Ja nie wiem, jak on się nazywa, ale wiem, że to gangster, psycho. Przestań pierdolić i daj nam konkrety. Chcemy tylko fakty. Gdzie jest ciało? No dobra, to wszystko powiem. Agata? To była wiadomość ze szpitala. Podejrzany o zabójstwo dziewczyny, Waldemar Brzeski, odzyskał przytomność. Pojechałam tam natychmiast. Komisarz Rychlik została, by dokończyć przesłuchanie właściciela klubu i wyjaśnić jego udział w sprawie. Idź na kawę. Mamy nagranie z monitoringu, jak pan i Jakub Miraś wywieźliście ciało zamordowanej dziewczyny. To pan był w masce diabła. I to pan ją zabił. To był wypadek. Ja jestem za dorosła na takie bajeczki. Czy jak pójdę z wami na układ, to dostanę krótszy wyrok? No o tym akurat zdecyduje sąd. Więc Nie wiem, co mi odjebało. Lubiłem tę kotkę. Zawsze chciałem się z nią dymać. Ona lubiła to samo, co ja. udusił pan tę dziewczynę. To był przypadek, już pani mówiłem. Pieprzyliśmy się, aż furczało. I poniosło mnie. Gdyby pan zadzwonił wtedy po pogotowie, to uratowałby jej pan życie.
Byłem pijany i naćpany. Spanikowałem. Jak pobiegłem po pomoc i wróciłem, to ten debil w masce metalowej był na miejscu. On nas widział. Musiałem zmienić plany. Gdzie jest ciało? Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Miraś ją wywiózł. I obiecał, że wszystko załatwi do końca. Proszę pana, mamy nagranie, jak pan razem z nim odjeżdżacie spod klubu. Wysiadłem po 10 metrach, bo ktoś do mnie zadzwonił. I musiałem wracać do klubu. Kto dzwonił? Judyta. Żona tego debila w masce. Też tam była i wszystko widziała. Judyta Czabańska też tam była? Zbierała dowody zdrady. Chciała go wyruchać na hajs i wyciągnąć alimenty. Nasłała pana na męża. Widziała, jak dymał się z innymi kobietami. I wiedziała o tym, że zawinął moją kurtkę z torbą kokainę. I co? Chciała, żeby ją pan porwał? Przecież to jest jakaś bzdura. To ona wymyśliła całe to porwanie. Jak nie mogliśmy odstrzelić tego idioty. I dała nam cynk, że siedzi właśnie u was. Gdzie ona teraz jest? Chuj mnie to obchodzi. Lekarza. Musimy wysłać list gończy za Judytą Czabańską. Przecież ona została porwana, a obecnie jest przetrzymywana. To ona sfingowała całą akcję. No. Widziała, jak Brzeski zamordował tę dziewczynę. A ona chciała na tym skorzystać, pozbyć się męża i zostać bogatą wdową. Tak zeznał Brzeski? No. Sprytnie. Ale że jest amatorką, to wpadnie szybciej niż myśli. Ale nadal nic nie wiemy o tej zabitej dziewczynie. Wiemy. Nazywała się Aleksandra Świerczyk. Miraś przypomniał sobie jej nazwisko i wskazał miejsce, gdzie porzucił ciało. Zakopał ją gdzieś? Wrzucił do jeziora. Płetwonurkowie już szukają. Mam nadzieję, że znajdzie się do wieczora. Dobra. Dobra. Nie wierzę, żeby Judyta współpracowała z jakimiś gangusami. Przecież to musi być jakaś pomyłka. I po co? Żeby mnie pogrążyć? No i widzi pan, do czego pan ją doprowadził swoimi kłamstwami oraz zdradami? Przecież to był tylko seks. Te kurwy dla mnie nic nie znaczyły. Ja chodziłem do klubu po to, żeby się rozerwać, zapomnieć o pracy. Tylko tyle. Żałosne. Jak pani nic nie rozumie. Przecież Judyta była pierwsza w tym klubie. To ona mnie pierwsza zdradzała. Dowiedziałem się i chciałem się odegrać. Zrobiłem dokładnie to samo, co ona. Czyli pańska żona poznała wcześniej wspólników swoich planów. To pan sugeruje, tak? Nie wiem. To w ogóle wszystko nie tak. Gdzie ona teraz jest? Gdzie jest moja żona? Aresztowaliście ją? Uciekła, ale szybko ją znajdziemy. I co potem? Odpowie za wszystko, co zrobiła. Podobnie jak pan. Żabciu, przyjadę do domu za godzinę. No może 2. No. No tak, kochani, no mamusia wiesz, że zawsze dotrzymuje słowa. Tak, będę na pewno, czekaj na mnie. No, buziaczki, całuję cię. Pa, pa. Czyli rozumiem, że dzisiaj znowu z babskiego wieczoru i filmu o miłości nici? Nie wyrobię się. No sorry. Innym razem. W porządku. A co z dzieciakami? Siedzi z nimi ktoś? Na razie siedzi z nimi sąsiadka. Ale za chwilę będę musiała wydzwonić jakąś niańkę.
Przecież ja mogę. No co? Podjadę do ciebie, posiedzimy, pobawimy się, zjemy kolację i poczekamy, aż przyjedziesz. Serio? Masz makaron w domu? Zrobimy spaghetti. Kurczę, no. Do końca życia ci się nie odwdzięczę. Daj spokój. Dziękuję ci bardzo. A jeśli będziesz szukała sera, to jest w lodówce. Kurde, a ja mam pizzę i piwo. A, to ty. W sumie to myślałem, że będę tutaj sam o tej porze. No cóż, No tak, to muszę się podzielić. Bezalkoholowe. dzięki, ale nie mam ochoty. Ja serio napisałem, Agata. Jakby co, to jestem. A. Czyli to od ciebie te kwiaty? No jak nie chcesz, to nie. Będzie więcej dla mnie. Ale podobno najlepsza pizza w mieście. Gratuluję. A co tu się dzieje? No bo koleżanka nam zginęła i nie wiemy, co się z nią stało. Skąd w ogóle wiadomo, że to policjant? Kiedy mnie posuwał od tyłu, czułam, jak uciska mnie kaburą i kolbą od pistoletu. My się w ogóle znamy? Ja cię znam i to wystarczy. Spierdalaj. Dziwki, wszystkie miałyśmy się przebrać za dziwki. Tu ją zakopałem. To gdzie ona kurwa jest, co? No wiedzą panie, jak to się mówi o teściowej. Najlepsza to taka na 102. Że co? No, 100 metrów od domu, 2 metry pod ziemią.